Statystycznie ja i mój pies mamy po 3 nogi. Wiem, że statystyki nikt nie lubi, ale jednak dzisiaj trochę statystyki. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. Zatem statystycznie w 2022 roku Volkswagen sprzedał samochodów swoich na chińskim rynku, uwaga, 2,2 albo 2,2 miliona sztuk. Mówimy o samochodach, które są produkowane na rynku chińskim i samochodach produkowanych w Niemczech lub na całym świecie, które do Chin przyjechały. Ale co się zmieniło, że w tym roku, tylko w styczniu, Volkswagen ID.7, który ma być bestsellerem Volkswagena w dziedzinie samochodów elektrycznych, na rynku chińskim sprzedał się w liczbie 9 sztuk? Ani ID.3, ani ID.4, ani ID.5, ani nieobecny w Europie ID.6, ani ID. Buzz nie może być ładowany prądem DC o mocy 175 kW. ID.7 to potrafi, ale statystyczny Chińczyk powie: ile? Tylko 175 kW? No tak, bo w Chinach 350, 480 to są moce ładowania standardowe. Od samego rana w trosce o mój komfort termiczny silny proponuje mi herbatkę. Herbatę piłem ostatnio 68 lat temu. Ale piękny, duży, 15-calowy wyświetlacz. No i fajnie, ale Chińczyk powie: jak to? Tylko jeden? To co ma zrobić pasażer? Jest dużo miejsca, jest wygodny fotel Ergo Active, mogę go regulować elektrycznie, góra, dół, tył, przód, oparcie, ale nie ma funkcji drzemki? Jest miło, cicho i przytulnie. Ale czy ja mogę ostrzec kogoś siedząc za kierownicą? Halo, proszę uważać! Nie, jadę! Proszę uważać! Proszę teraz nie przechodzić! No przecież prawie w każdym chińskim samochodzie jest funkcja megafonu z wgranymi różnymi komendami. Tę i wiele innych funkcji typowych dla chińskich samochodów możecie zobaczyć na przykład w naszym teście samochodu, który nazywa się Zeekr, czyli Zeekr. No i dobrze, można by było się z wszystkich tych funkcji śmiać, ale prawda jest taka, że Chińczycy inaczej konsumują motoryzację i my, Europejczycy, także inaczej ją konsumujemy. Dla nas samochód musi się świetnie prowadzić. To przede wszystkim 4 koła, mocny napęd i precyzja prowadzenia. Dla statystycznego Chińczyka tak naprawdę samochód to jest przedłużenie smartfona. To są wszelkiego rodzaju usługi cyfrowe i wszystko to, co mogę zrobić w systemie samochodu, a czego nie muszę robić w smartfonie. Niemniej jednak w Polsce i w Europie Volkswagen ID.7 to najbardziej udany elektryczny samochód Volkswagena z rodziny ID. Jest duży, jest komfortowy, jest wygodny, no ale jednak zbudowany na tej samej platformie, na której zbudowany jest ID.3, który ma już swoje lata, ID.4, ID.5, niedostępny u nas ID.6, a także ID. Buzz. To prawie 5 metrów samochodu z bagażnikiem o pojemności 532 litrów z możliwością położenia i powiększenia tego bagażniku do ponad 1500 litrów. No ale pytanie, czy jest miejsce na kabel? No, takie średnie, powiem Wam, bo ta podwójna podłoga, ona co prawda jest, ale ma grubość dokładnie tej wtyczki. Wszystko wyłożone tutaj jest miękkimi materiałami, te boki również. Tutaj dopiero mamy twardy, nieprzyjemny plastik. Mamy haczyk, mamy drugi haczyk, no i mamy możliwość, zobaczcie, położenia oparć za pomocą prostej dźwigni. Prawda, że duża przestrzeń bagażowa? No już nie będę się tutaj kładł, żeby udowodnić Wam, że tutaj są prawie 2 metry długości. Oprócz wersji liftback, eleganckiej limuzyny, mamy także Volkswagena ID.7 w wersji kombi, czyli właśnie w wersji Tourer. Mamy wersję przednionapędową i mamy także wersję GTX, czyli wersję z napędem na 4 koła, 4Motion. Tutaj mamy 286 koni mechanicznych, w wersji GTX ta moc jest zdecydowanie większa, bo mamy napęd na 2 osie, czyli 2 silniki elektryczne. I uwaga, w tym samochodzie po raz pierwszy Volkswagen zastosował nowy silnik APP 550, nowy silnik elektryczny, bardziej wydajny, bardziej oszczędny. Powiedziałem Wam, że nie da się ukryć faktu, że ten samochód
obojętnie jak pięknie by nie wyglądał, jest zbudowany na dokładnie tej samej platformie, na której zbudowany jest ID.3. Dokładnie albo bardzo podobny jest przód, który nawiązuje do całej rodziny samochodów ID. Tak samo zaokrąglona jest maska, tak samo niemalże wyprofilowany jest przedni zderzak, no i bardzo charakterystyczna listwa świetlna z dużym logotypem. Ale cała sylwetka tego samochodu wygląda naprawdę majestatycznie i wygląda imponująco. Mamy bardzo ładne i mocno zarysowane progi. Zwróćcie uwagę, że one nie są wystające poza samochód, poza obrys samochodu, tylko generalnie też są delikatnie zaokrąglone, żeby nadać trochę lekkości temu autu. Lekkości nadaje też ta satynowa listwa, no i nisko opadająca linia dachu. Jeśli Volkswagen ID.7 imponująco wygląda z zewnątrz, to jak prezentuje się wewnątrz, zobaczcie, w rzadko którym samochodzie mogę sobie tak swobodnie usiąść. Mogę tutaj nawet chcąc, nie chcąc założyć nogę na nogę i będzie mi wygodnie, bo tego miejsca tutaj naprawdę jest sporo. Rozstaw osi, o tym nie mówiłem, tego samochodu, to jest prawie 3 metry. Fotele z tyłu, kanapa z tyłu jest bardzo wygodna, chociaż mam wrażenie, że nie jest to kanapa takiego naprawdę luksusowego samochodu. No ale ID.7, mimo że chce być luksusowy, to jednak to jest samochód klasy średniej, bym powiedział. Płaska podłoga, tutaj mamy kratki nawiewu powietrza, mamy 2 porty USB i mamy możliwość sterowania temperaturą oraz podgrzewaniem foteli. Miejsca na stopy jest sporo. Po lewej stronie drzwi są dobrze wyprofilowane. Ręka ma miejsce, gdzie może sobie spokojnie odpoczywać. Co najważniejsze, jakość tych materiałów jest naprawdę w porządku. Tutaj oczywiście sztuczna skóra, ale co ciekawe, ta sztuczna skóra jest tutaj inna i tutaj inna. To jest chyba jakaś imitacja alkantary albo zamszu, a tutaj jest imitacja skóry. Tu te boczki nawet tutaj są też z miękkiego materiału. Zobaczcie, tutaj jest twardo. Mam wrażenie, a wręcz wrażenie graniczące z pewnością, że ID.7 jest nie tylko największym samochodem z rodziny ID, ale jest także najlepiej wykonanym samochodem z rodziny ID. Ani ID.3, ani ID.4, ani ID.5, ani ID. Buzz nie jest tak dobrze wykończony. Nawet te elementy, zobaczcie, tutaj jest miękkie, tu jest coś w rodzaju zamszu, tu jest przyjemnie, a wszystkie schowki są wyflokowane. No i to mi się podoba. Hasło dużo miejsca będzie przewijać się w tym filmie wiele razy, no bo przecież naprawdę tutaj jest sporo miejsca. Zobaczcie, jak siedzę wygodnie, fotel jest wygodnie, mogę nawet sobie tutaj wyciągnąć podparcie ud i to działa. Ha! Nieźle. Cały tunel środkowy jest bardzo szeroki, bo w ID.7 dźwignia zmiany biegów powędrowała za kierownicę, więc tutaj nagle zrobiło się bardzo dużo miejsca. No, z taką nawet sympatyczną roletkę. Te wszystkie materiały są takie lekko gumowane, więc to sprawia dobre wrażenie. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, mamy 2 porty USB, tutaj mamy coś w rodzaju takiej przegródki, też możemy na przykład telefon rzucić albo tu na przykład schować okulary, chociaż to jest cup holder, który możemy wyciągnąć i już mamy duży schowek na różne inne rzeczy. W podłokietniku, o matko, olbrzymi schowek. Chowa mi się tutaj prawie cała ręka. Dodatkowo mamy jeszcze coś taką, jakąś półeczkę, którą możemy sobie też regulować, więc tego miejsca jest sporo. Zobaczcie, jak zadbano o jakość. Tutaj mamy wszędzie takie gumowe uszczeleczki. Tutaj mamy gumowe takie odbojniczki, więc wszystko jest dobrze spasowane. Nie trzeszczy, nie skrzypi podczas jazdy. Dodatkowo pod tą konsolą środkową też mamy gumowany schowek. No i super. A żeby to wszystko wyczyścić, no to możemy na przykład to wyjąć. Ale nie wyjmę, bo później jest problem z wsadzeniem tego, bo z wsadzaniem zawsze jest problem. Dodatkowo mamy olbrzymi schowek i kolejna rzecz. Zobaczcie, on jest milusi w środku. Więc jak wrzucę tutaj nawet klucze, które mam tutaj oczywiście, to one nie będą latać. Prawda? Prawda. I teraz najważniejsza chyba nowość w ID.7.
Tutaj wiele rzeczy zostało wymyślonych na nowo, a tak naprawdę sprawia wrażenie, jakby na nowo zostało wymyślone faktycznie. Cały kokpit jest wymyślony na nowo. Możecie się śmiać i powiedzieć, przecież to już wszędzie było, ale jak przypatrzycie się, to jest zupełnie inna filozofia, to jest zupełnie inna koncepcja, no po prostu podejścia do zaprojektowania wnętrza samochodu. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Mamy tutaj naprawdę bardzo mały wyświetlacz z podstawowymi informacjami, czyli z prędkością, z naładowaniem baterii, z jakimiś podstawowymi komunikatami. Ale tak naprawdę mogłoby go nie być, bo w ID.7 rolę zegarów przejął head-up display, uwaga, montowany w standardzie. Dodatkowo mamy ten 15-calowy wyświetlacz, który jest centrum zarządzania i to właśnie tutaj sterujemy wszelkiego rodzaju funkcjami. Mamy wreszcie podświetlane te suwaki do regulacji temperatury, do zgłaśniania radia, a cały ten ekran jest tak naprawdę skomponowany na nowo, bo możemy tutaj sobie w łatwy sposób wyciągać widgety, z których często korzystamy na pierwszy ekran. Czasami mam nawet wrażenie, że tego wszystkiego jest tutaj za dużo. No ale widzicie, niby tyle rzeczy, a karaoke nie ma. Kierownica wydawałoby się, że tradycyjna, ale po lewej stronie mamy przyciski do obsługi tempomatu, po prawej stronie do obsługi systemu rozrywki, radia i zmiany widoków tego małego ekranu przede mną. Ale to nie są ani przyciski, ani suwaki, tylko haptyczne... Co może być haptyczne? No, haptyczne przyciski. W pierwszej chwili wydaje się to dość kłopotliwe, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. No i przyzwyczaić się trzeba, że po lewej stronie mamy wycieraczki, a po prawej dźwignię zmiany biegów. Ale Volkswagenowi wybaczyć nie mogę jednego, że niektóre sprawy naprawdę komplikuje. Mamy tylko 2 przyciski do otwarcia szyb. No to jak otworzyć tylne? Haha, widzicie ten napis? Rear. Najpierw trzeba przycisnąć to i teraz te przyciski otwierają i zamykają tylne szyby. Przyciskamy to i otwierają i zamykają przednie szyby. Ale ta jakość jest naprawdę niezła. No, tylko ten panel do wymiany. Od razu. Pozwólcie, że jeszcze na chwilę wrócę do tej statystyki, no bo to jest niebywałe, że w jednym miesiącu na gigantycznym rynku gigantyczna firma sprzedaje tylko, uwaga, 9 sztuk swojego bestsellera. To jest gigantyczny spadek i żebyście złapali skalę, to jest spadek rok do roku, czyli styczeń do stycznia, o 99,6%. Bo w 2024 w styczniu Volkswagen sprzedał 2269 ID.7, a w styczniu 2025 tylko 9 sztuk. W sumie w tym samym styczniu, w tym roku Volkswagen wszystkich elektryków na rynku chińskim sprzedał, uwaga, 4,5 tysiąca, dokładnie 4550 kilka sztuk. To jest też spadek, ale już nieco mniejszy, bo tylko albo aż o 71%. No i znowu, żebyście złapali skalę, w tym samym styczniu tylko jedna firma chińska, czyli BYD, sprzedała, uwaga, ponad 163 tysiące samochodów. Oczywiście reakcja Volkswagena była natychmiastowa, czyli obniżka cen. Obniżyli ceny wszystkich swoich elektrycznych samochodów w Chinach. No i miejmy nadzieję, że to pomoże i sprzedaż ruszy. Zresztą warto zauważyć, że nie tylko Volkswagen w Chinach ma problemy. Problemy ma także Porsche, ma także Mercedes, ma także Audi. Wszyscy europejscy producenci. Pytanie dlaczego? Można się śmiać i wskazywać te argumenty, o których Wam powiedziałem, ale prawda tak naprawdę jest nieco inna, bo Chińczycy nauczyli się kupować własne samochody. Chińczycy nauczyli się produkować też samochody, które dorównują, a w wielu momentach i w wielu obszarach przewyższają już to, co proponowali im przez lata europejscy producenci. I tak możemy wybrać sobie w salonach samochodów całe mnóstwo. Od Luxidów, przez Leapmotory, po Zekry, wreszcie Bydy, Tesle, całe mnóstwo, plus oczywiście nieśmiertelne albo bardzo pożądane Xiaomi. To wszystko na rynku chińskim jest. Te wszystkie samochody są w jakości porównywalnej, a czasami nawet lepszej. Co więcej,
te wszystkie samochody mają znacznie bardziej rozbudowane funkcje cyfrowe. O czym chciałem Wam powiedzieć i Wam powiedziałem, że Chińczycy właśnie w ten sposób konsumują motoryzację. Zupełnie inaczej od Europejczyków. A przechodząc już do Volkswagena ID.7, który swoją drogą jest jednym z bardziej udanych i zaawansowanych samochodów elektrycznych na naszym rynku, moim skromnym zdaniem, no to jazda tym samochodem jest naprawdę bardzo przyjemna. Przede wszystkim jest cisza. Tradycyjne zawieszenie, czyli to standardowe, to jest oczywiście kolumna MacPhersona i układ wielowahaczowy, ale za dopłatą możemy sobie zażyczyć zawieszenie o zmiennej charakterystyce pracy i to są tradycyjne amortyzatory, ale zastosowano zupełnie nowe czujniki, zupełnie nowe zawory, które regulują, szybciej reagują na to, co dzieje się z drogą podczas jazdy, więc przez to samochód lepiej tłumi wszelkiego rodzaju nierówności. Szybciej i dokładniej. Wspominałem Wam, że jest tutaj nowy, bardziej wydajny silnik elektryczny. No jest, ale to nadal silnik, który jest oszczędny, jest mocny, ale nie tak mocny jak silniki elektryczne stosowane na przykład w BYD. Tam znajdziecie silnik, który kręci się do niewyobrażalnych ponad 23 000 obrotów na minutę. No, czegoś takiego jeszcze w Europie nie znamy. Tutaj ten silnik wystarcza. W przypadku 286 koni mechanicznych, tak jak jest to w tym samochodzie, na dynamikę narzekać nie można. Przyspieszenie do setki 6,5 sekundy. Do tego wszystkiego niskie zużycie energii. Zdaniem producenta zadowala się na setkę przy normalnej, spokojnej jeździe, czyli w cyklu WLTP, 14 kWh na 100 km. No, przyznam się szczerze, że jak patrzę na te wskazania, no to nie jest to wspomniane 14, jest to wspomniane 18,7, co uważam, że tak jest niezłym wynikiem przy takim gabarycie i przy takiej masie samochodu, o czym nie powiedziałem, sporo ponad 2 tony. No tak, tylko że snujemy się troszkę z takimi prędkościami, bym powiedział, miejskimi, czyli 70 km na godzinę. Gdybym przycisnął nieco mocniej pedał gazu, jak miałem okazję sprawdzić, to przy 90 bateria o pojemności 77 kWh netto wystarcza na jakieś 480 km. A warto wspomnieć, że Volkswagen chwali się, że ID.7 jako pierwszy samochód elektryczny tej marki potrafi przejechać na jednym ładowaniu ponad 700 km. Trudne zadanie, mi się nie udało. Wystarczy nieco mocniej wcisnąć pedał gazu, by przy prędkości ten realny zasięg spadł do jakichś 380-390 km. No jeśli pojedziemy jeszcze szybciej, a nie raz Wam to mówiłem, że prędkość jest pierwszym wrogiem tak naprawdę samochodów elektrycznych, więc jeśli pojedziemy z dozwoloną na autostradzie w Polsce prędkością 140 km na godzinę, no to ten realny zasięg spada poniżej 300 km na godzinę. Reasumując, Volkswagen ID.7 jest bez wątpienia najbardziej dopracowanym samochodem elektrycznym tej marki, najlepiej wykończonym, najlepiej wykonanym, z troską naprawdę o każdy detal, wreszcie z poprawionym systemem, wreszcie z poprawionymi tymi wszystkimi upierdliwymi rzeczami, które w Volkswagenie uwierały już od jakiegoś czasu. Nie da się oszukać, ten samochód powstał na bazie cały czas tej samej platformy, ale tutaj wiele rzeczy zostało wymyślonych na nowo, wiele rzeczy zostało stworzonych tak naprawdę na nowo i można odnieść wrażenie takiej świeżości. No ale cała platforma MEB już swoje lata ma. Samochód, model ID.7 też swoje lata ma i patrząc na to nieco z boku, jeśli dużemu koncernowi zajmuje opracowanie tak dobrego samochodu tak długo, no to w starciu z chińską motoryzacją będzie trudne stawić jej czoła, bo tam wszystko dzieje się dosłownie na pstryknięcie palcami. Dzisiaj zapowiadają nowy model, po pół roku ten nowy model już jest w wersji przedprodukcyjnej i w tym samym roku potrafi wejść do produkcji. I właśnie stąd ten wysyp wszystkich marek, które u nas się pojawiają, ale które także u nas jeszcze nie są obecne, które u nas, za sprawą wyższych cen pewnie, bo jakość ma swoją cenę, nieprędko pojawią się na naszych drogach. Bez wątpienia jednak Volkswagen ID.7 jest najlepszym
samochodem elektrycznym Volkswagena w tej chwili i jednym z lepszych samochodów elektrycznych na naszym rynku. I żebyście złapali kontekst całej tej chińskiej motoryzacji właśnie w przypadku Volkswagena, wygląda to tak, że na rynku chińskim za produkcję samochodów odpowiadają tak naprawdę dwie, no może trzy firmy. To jest SAIC i FAW. Model ID.7 w przypadku tej pierwszej, czyli SAIC, oferowany jest pod nazwą ID.7 Shanghai. W przypadku FAW oferowany jest jako ID.7 Vision i to jest bardziej przypominająca naszą europejską wersję tego samochodu odmiana w Chinach. Jest jeszcze Jack, który również produkuje i odpowiada za produkcję samochodów Volkswagena na rynku chińskim. A u nas mamy Volkswagena ID.7, mamy nerwowych kierowców, którzy na mnie trąbią, ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś da się połączyć, prawda? A na koniec żenujący żart prowadzącego. W jakim mieście jest najstarszy McDonald's? W Świebodzinie. Został zbudowany 3 lata przed Chrystusem.